Czy wybieranie bioowoców i warzyw jest obowiązkowym elementem dbania o zdrowie i środowisko? Mam wątpliwość. Dzisiejszy odcinek pewnie przyniesie Wam więcej pytań niż odpowiedzi, ale pokażę Wam mój punkt widzenia, żeby ułatwić podjęcie decyzji. Partnerem odcinka jest marka Fresh Logistics. Mogłoby się wydawać, że jeżeli posiadamy własny ogródek i tam uprawiamy owoce i warzywa, to jesteśmy pewni wszystkiego. Przecież wiemy, jakie nawozy używamy albo jakich unikamy, tak samo dokładnie z opryskami. Ale nie do końca tak to wygląda w praktyce. Ogródek mojej babci jesienią nie wygląda zbyt okazale, ale jest idealnym przykładem miejsca, w którym nie wykorzystuje się środków ochrony roślin, żadnej chemii i wyłącznie tradycyjne metody. Ale niestety nawet moja babcia nie ma wpływu na to, że na jej marchewkę padały te same kwaśne deszcze i zasilały ją nie do końca czyste wody gruntowe. Niestety nie inaczej jest w przypadku upraw ekologicznych. Rolnik może wykorzystywać bardziej naturalne metody uprawy roślin, ale nie ma wpływu na kwaśne deszcze, zanieczyszczone wody gruntowe czy owady migrujące pomiędzy uprawami konwencjonalnymi a ekologicznymi. Potencjalną zaletą rolnictwa ekologicznego jest fakt, że nie wykorzystuje się w nim pestycydów. Tylko czy z punktu widzenia praktyki jest to faktycznie dla nas znaczna przewaga nad uprawami tradycyjnymi? Niekoniecznie. Dysponujemy wynikami badania z 2015 roku, gdzie analizowano aż 317 próbek różnych krajowych owoców i warzyw i okazało się, że normy na pestycydy zostały przekroczone w niecałym 0,5% tych wszystkich próbek. Pamiętajcie, że rolnicy konwencjonalni również muszą spełniać pewne normy i poziom pestycydów nie może przekraczać tego, który jest określony jako dopuszczalnie bezpieczny dla naszego zdrowia. Grupą, przy której zachowałabym szczególną ostrożność, jest ta, w której zawsze warto chuchać na zimne, czyli kobiety ciężarne i małe dzieci. Ale dla ogółu populacji trzeba jasno powiedzieć, że pestycydy robią więcej dobrego niż złego, bo to właśnie dzięki wykorzystaniu pestycydów w żywności możemy dość tanim kosztem pozyskiwać duże ilości zdrowych produktów, jakimi są owoce i warzywa. Warto wziąć pod uwagę jeszcze jeden fakt. Żywność ekologiczna i żywność konwencjonalna charakteryzują się podobnym poziomem witamin i składników mineralnych w tych samych produktach. To nie jest tak, że żywność eko jest ewidentnie bardziej wartościowa i zdecydowanie warto do niej dopłacać, często nawet w dwukrotność ceny żywności tradycyjnej. Znacznie większe znaczenie w ilości witamin i składników mineralnych w tym naszym produkcie ma to, co my z nim zrobimy w domu, czyli jak będziemy go przechowywać i jakiej obróbce termicznej go poddamy. Jak widzicie, mam sporo wątpliwości, czy ze względów prozdrowotnych warto inwestować w biożywność. No to może chociaż dla środowiska jest lepsza. I tutaj znowu pojawia się kontrargument w mojej pamięci, jak byłam w supermarkecie i widziałam za każdym razem, kiedy bioowoce albo biowarzywa są położone najpierw na plastikowej tacce, która jest włożona w plastikowe pudełko, opakowane w plastikową foliówkę, na której jest plastikowa nalepka. To nie wydaje się działaniem, które sprzyja naszemu środowisku. Patrząc na rolnictwo ekologiczne w skali makro, musimy też trzymać się faktów, że do wyprodukowania mniejszych ilości żywności są potrzebne znacznie większe nakłady różnych zasobów. To jest obciążająca dla środowiska forma produkcji żywności. Można za to podjąć inne działania, które nie wymagają od nas większego nakładu finansowego, które sprzyjają środowisku. Polegają one przede wszystkim na kupowaniu lokalnie i sezonowo, bo w ten sposób ograniczamy transport i zanieczyszczenie środowiska z nim związane, oraz pakowanie tych owoców i warzyw, niezależnie gdzie je kupicie, w swoje wielorazowe woreczki, a nie za każdym razem pakowanie ich do osobnych foliówek. To na pewno są działania, które będą sprzyjały ochronie środowiska. Pozostając w duchu naszej serii, nie mogę pominąć jeszcze jednej kwestii. Jeżeli chcemy zrobić coś dobrego dla środowiska, warto zacząć od niemarnowania żywności. I nie mam tutaj na myśli tylko wyrzucania jedzenia do śmieci, ale też jedzenia go w nadmiarze, czyli nie z głodu, a z zachcianek. Osobiście jestem sceptycznie nastawiona do kupowania bioowoców i warzyw, bo korzyści nie wynagradzają mi konieczności wydawania na nie więcej pieniędzy. Ale to nie znaczy, że próbuję Was wszystkich od tego odwieźć. Jeżeli chcecie i taki jest Wasz wybór, nie ma najmniejszego problemu, to na pewno nie jest gorsze rozwiązanie dla Waszego zdrowia. Próbuję jednak powiedzieć, że jedzenie owoców i warzyw, nawet nieekologicznych, jest znacznie ważniejsze niż unikanie w naszym życiu pestycydów i mamy na to niezbite dowody. W 2014 roku została opublikowana bardzo duża metaanaliza, która wykazała bezsprzecznie, że jedzenie 400 gramów owoców i warzyw dziennie zmniejsza śmiertelność z bardzo różnych przyczyn aż o 25%. Jedzenie owoców i warzyw jest ważne, niezależnie czy wybierzecie te konwencjonalne czy ekologiczne.
Dziękuję Fresh Logistics za dostarczenie produktów swoich klientów.